Trzęsienie ziemi, tsunami, tornado, przerażające kataklizmy, które corocznie zabijają setki tysięcy ludzi i niszczą mienie warte kilkaset miliardów dolarów. Czy na owej tragedii korzystały jakieś państwa? Czy jesteśmy w stanie wywoływać kataklizmy sztucznie? Czy broń sejsmiczna przestała być teorią, a stała się faktem? Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ten film jest mocno teoretyczny i mimo tego, że stara się bazować na realnych danych, to jest to dość trudne, ponieważ potencjał broni tektonicznej tkwi właśnie w tajemnicy. Mam jednak nadzieję, że podejdziecie do moich rozważań z otwartą głową i wspólnie sobie o tym podyskutujemy w komentarzach. Odpowiedzmy sobie na początek na pytanie, czym jest właściwie broń tektoniczna. W 1996 roku na łamach prestiżowego czasopisma The Nature geofizyk Roger Clark powiedział w kontekście broni sejsmicznej, iż nie uważamy, że jest to niemożliwe lub złe, ale wcześniejsze doświadczenia sugerują, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Przypomnę jeszcze raz, powiedział on to w 1996 roku, czyli 30 lat temu i dodatkowo na renomowanym czasopiśmie The Nature. Te słowa były odpowiedzią na doniesienia Moscow News mówiące o dwóch tajnych radzieckich programach, Merkury i Wulkan, które miały na celu opracowywanie broni tektonicznej, mogącej wywoływać trzęsienia ziemi z dużej odległości poprzez manipulowanie elektromagnetyzmem. Pierwsze prace nad takową bronią miały się już rozpocząć w 1987 roku, czyli jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Poza Rosją do tej technologii dołączyły również Stany Zjednoczone, które zabrały się za tworzenie HAARP, który jednak był dedykowany dla badań i kontroli zjawisk w atmosferze i w 2014 roku ogłoszono zamknięcie programu. O HAARPie warto byłoby chyba zrobić oddzielny materiał, bo jest to również bardzo ciekawa technologia. Przejdźmy jednak do kolejnej kwestii, czyli tego, jak miałaby działać broń tektoniczna. Podstawową metodą wywoływania trzęsień ziemi ma być wykorzystanie energii sprężystej. Energia sprężysta występuje, gdy obiekty są nietrwale ściśnięte, rozciągnięte lub zdeformowane, co często występuje w miejscu aktywności tektonicznej. Celem tektonicznej broni jest właśnie uwolnienie tych napięć, co skutkowałoby zaburzeniami sejsmicznymi. Wyrzut nagromadzonej energii może być spowodowany m.in. przez detonację ładunku atomowego. Podobno właśnie detonacja ładunków jądrowych w indyjskich i pakistańskich ośrodkach testowych miało doprowadzić do ogromnego trzęsienia ziemi w Afganistanie roku 1988. Posiadamy również inną hipotezę tłumaczącą działanie tektonicznej broni. Chodzi dokładniej o kwarc. Druga hipoteza zakłada, iż istnieje zależność między zawartością kwarcu w skałach a trzęsieniami ziemi. Pomijając strukturalne zawiłości, jeśli wpłynie się na strukturę kwarcu w skałach, minerał ten jest podatny na częstotliwości elektromagnetyczne, to może dojść do mikropęknięć, a dalej do ich zwiększenia i ruchów tektonicznych. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to na trzęsienia ziemi mógł wpływać HAARP, który był w stanie oddziaływać elektromagnetycznie. Jakie byłyby skutki sejsmicznego ataku? Jak już mówiłem, broń tektoniczna musiałaby działać na terenie niestabilnym sejsmicznie, np. w okolicach wulkanów czynnych bądź uśpionych, czy na obszarach pansejsmicznych, czyli takich, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi. Działanie fal wstrząsowych może wywoływać różne skutki. Trzęsienie ziemi pod wodą powoduje tworzenie się gigantycznych fal tsunami, które możecie domyślić się, co powodują. Gigantyczne zniszczenia, tysiące, jak nie setki tysięcy rannych, zabitych i pozbawionych dorobku życia. Trzęsienia ziemi są oczywiście niebezpieczne również same w sobie, co mogliśmy ostatnio podziwiać m.in. w Mjanmie. Takie zaburzenia mogą doprowadzić do zniszczenia infrastruktury, kryzysu humanitarnego, załamania handlu i długotrwałych przerw w dostawie prądu, co wiecie, że w dzisiejszych czasach jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Na szerszą skalę atak bronią tektoniczną mógłby doprowadzić do zniszczenia całych gałęzi gospodarki danego państwa, a w połączeniu z innymi negatywnymi czynnikami mogłoby to doprowadzić wręcz do zupełnego upadku mniejszego kraju. Jako hipotetyczny przykład działania broni tektonicznej jest podawane trzęsienie ziemi w południowej Kalifornii. W czerwcu 2016 roku w owym stanie nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi. Co ciekawe, wiele osób miało podówczas zauważyć, że rozłożenie wstrząsów wtórnych było prostolinijne, przypominające siatkę,
Tak na marginesie powiem, że trzęsienia wtórne to naturalny proces powstawania zwykle mniejszych wstrząsów po trzęsieniach ziemi. Wśród ludzi śledzących zaburzenia sejsmiczne w Kalifornii panuje przekonanie, że nikt nigdy nie widział podobnego wzorca. Czy była to prawda? Możemy tylko spekulować. Spójrzmy na kolejne ważne zagadnienie, czyli na to, jakie obszary byłyby zagrożone potencjalnym tektonicznym atakiem. Zanim będziemy kontynuować, chciałbym Was serdecznie poprosić o zostawienie lajka pod tym materiałem, zasubskrybowanie kanału i napisanie w komentarzu swojej opinii o broni tektonicznej, ponieważ może to pomóc w dystrybucji tego materiału do jak największej ilości osób. Według Geek Week, spod skrzydła Interi, tektoniczna broń mogłaby działać w każdym zakątku Ziemi. Ale tutaj wracamy do tematu aktywności geologicznej. Jeśli dokonano by ataku w miejscu mało aktywnym sejsmicznie, np. w Polsce, to byłby on stosunkowo niewielki. Poza wspomnianymi już skutkami broni tektonicznej, może ona również niszczyć brzeg lądu, czy dewastować całe kilometry plaż. Patrząc więc na mapę, najbardziej zagrożonym miejscem byłby ognisty pierścień Pacyfiku, czyli okrąg, w którym znajdują się liczne wulkany i dochodzi do częstych zaburzeń sejsmicznych. Jest to spowodowane tym, że to miejsce znajduje się na styku dwóch płyt tektonicznych. Poza tym obszarem zagrożone byłoby zachodnie wybrzeże USA, Australia, Chile, Nowa Zelandia, Indonezja, Japonia, Chiny oraz wschodnie krańce Rosji. Omówiliśmy działanie tektonicznej broni, skalę zagrożenia oraz skutki. Porozmawiamy teraz o tym, jaka będzie przyszłość tej technologii i jak wpłynie na nią sztuczna inteligencja. Na pewno każdy z Was wie, czym jest sztuczna inteligencja. Zawitała ona w końcu już w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia. A jeśli chcielibyście się o tym dowiedzieć więcej, to możecie kliknąć w link tutaj. Czy sztuczna inteligencja ma jednak jakiś wpływ na omawianą broń sejsmiczną? Tu od razu powiem, że większość z tego, co usłyszycie, to są moje luźne przewidywania, nie poparte jakimiś dokładnymi, niezbitymi faktami. Mam jednak nadzieję, że podejdziecie do tego z otwartą głową i wspólnie sobie o tym podyskutujemy. Temat broni działającej jak naturalny kataklizm otwiera furtkę do wkroczenia do gry sztucznej inteligencji, bowiem co jak co, ale w analizowaniu danych jest ona zupełnym mistrzem. Co jednak analizowanie danych ma do prowadzenia wojny, zapytacie? Otóż wydaje mi się, że jeśli posiadamy broń mogącą wywoływać ruchy sejsmiczne, to będzie potrzebna przeogromna wiedza na temat właśnie owych zjawisk. Nie chodzi tylko o wsparcie w tworzeniu oręża, ale i w ukryciu jego działania. Dążę do tego, że duża wiedza na temat mechaniki działania zaburzeń sejsmicznych może umożliwić ich ukrycie. Spójrzcie na to tak. Jakiś kraj chce odciągnąć wrogi sobie kraj od na przykład angażowania się w konflikt, ale nie chce robić tego bezpośrednio. W takiej sytuacji odpala tektoniczną broń. A potem może powiedzieć, że to przecież natura, a nie broń. To właśnie sztuczna inteligencja byłaby w stanie przewidzieć ruchy tektoniczne Ziemi, aby odpowiednio zataić sztuczne modyfikowanie jej działania. Ujawnienie tak silnej broni mogłoby również zostać uznane za naruszenie światowej ekologii, a to prosta droga do dyskryminacji danego kraju. Poza cichym atakiem, broń tektoniczna może również oczywiście służyć do bezpośredniego starcia, ale wydaje mi się, że nie w tym tkwi jej główny potencjał. Swoją drogą, masowe korzystanie z zaburzeń ruchów tektonicznych mogłoby doprowadzić do rozległych zaburzeń ekologicznych oraz nieskończonych odwetów, tak jak w przypadku broni atomowej. Kiedy jeden kraj atakuje drugi, to ten się rewanżuje, a ten pierwszy rewanżuje się rewanżowi zaatakowanego kraju. I tak w kółko. Co myślicie o całym temacie? Dajcie znać w komentarzu.